Kiedy myślimy o emeryturze, u większości osób w głowie pojawia się jedno słowo: niepewność. Nikt z nas nie wie, ile realnie dostanie emerytury z ZUS-u i czy to wystarczy na godne życie. Ja postanowiłem podejść do tego inaczej. Chcę sam zbudować finansową poduszkę emerytalną i celem, który wyznaczyłem, jest 1 000 000 złotych w ciągu 10 lat. W tym filmie pokażę dokładnie, jak do tego podchodzę, jakie mam już aktywa, ile mam zamiar dopłacać do inwestycji co roku i w jakich scenariuszach ten milion staje się możliwy. To nie będzie teoria, to mój rzeczywisty plan. Prośba o suby i lajki, a Twoja stopa zwrotu z inwestycji urośnie o 2%. Analiza finansów osobistych Polaków nie napawa optymizmem. Statystyki są bezlitosne. Prawie 30% Polaków ma oszczędności nie przekraczające 5 000 złotych. Największa grupa zgromadziła kwoty rzędu 10 do 30 tysięcy, a tylko około 15% posiada ponad 100 tysięcy złotych odłożone na czarną godzinę. Jedynie co czwarty Polak ma oszczędności wystarczające, aby przeżyć pół roku bez dochodu. Jeszcze gorzej wygląda systematyczność. W 2023 roku ponad 70% Polaków deklarowało posiadanie oszczędności, ale rok później ten odsetek spadł do 57%. Innymi słowy, prawie połowa społeczeństwa nie odkłada dzisiaj nic. Średnio Polacy przeznaczają na oszczędności 18% swoich dochodów, ale to tylko statystyka. Jeśli spojrzymy na realne kwoty, to 30% z nas, jeśli już oszczędza, odkłada mniej niż 500 zł miesięcznie. Z jednej strony polska gospodarka rośnie, a nasze wynagrodzenia są coraz wyższe. Według raportów podwoiły się od 2005 roku. Natomiast stopa oszczędności gospodarstw domowych należy do najniższych w Europie i wynosi zaledwie 2 do 3%. Dla porównania Niemcy odkładają średnio ponad 10%. Konsekwencje tej sytuacji będą szczególnie bolesne w perspektywie emerytalnej. Prognozy demograficzne są jednoznaczne. W 2050 roku system ZUS będzie pod ogromną presją, a wysokość przeciętnej emerytury spadnie dramatycznie w relacji do wynagrodzeń. Dziś emeryci dostają średnio około 50% ostatniej pensji, ale w połowie wieku będzie to między 20 a 25%. To oznacza, że osoby, które nie zbudują własnych oszczędności i nie będą inwestować, zostaną skazane na bardzo skromne życie na starość. Ta analiza prowadzi do prostego wniosku. Większość Polaków nie jest przygotowana finansowo na przyszłość, a ich oszczędności są zbyt niskie, by mówić o realnym bezpieczeństwie. W tym kontekście plan regularnego odkładania pieniędzy, inwestowania w IKE i IGZE czy budowania portfela z ETF-ów i obligacji nie jest luksusem, ale koniecznością. To nie tylko sposób na zgromadzenie 1 000 000 złotych, ale też jedyna droga do finansowej niezależności w przyszłości. W tym momencie mam na kontach IKE i IGZE zgromadzone 100 tysięcy złotych z groszami. To jest kapitał, który będzie fundamentem mojej prywatnej emerytury. Mój cel jest jasny i konkretny. W 2035 roku chcę mieć odłożone w ramach kont emerytalnych 1 000 000 złotych. Jak zamierzam to zrobić? Każdego roku będę wpłacał 40 tysięcy złotych na konta emerytalne IKE i IGZE. Chciałbym wykorzystywać oba limity IGZE na mnie i na żonę i dodatkowo uzupełniać konto IKE. Oba konta dają korzyści podatkowe, więc nawet nie zastanawiam się nad inwestycjami na regularnym koncie maklerskim. Mam plan, żeby przelewana kwota zwiększała się rocznie o 5%. Zdaję sobie sprawę, że limity IKE i IGZE będą się tylko zwiększać. Jeśli będę miał możliwość wpłacania więcej, będę to robił. Jednak analizując od kilkunastu lat przychody i wydatki mojej rodziny, kwota 40 tysięcy złotych jest realna, ale też w miarę ambitna. Dodatkowo zakładam jej coroczne zwiększanie. Kluczem jest oczywiście stopa zwrotu z podjętych przeze mnie inwestycji. Obliczenia pokazują, że aby w 2035 roku na koncie zobaczyć 1 000 000 złotych, potrzebują średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 9,5%. Waloryzowane dopłaty w wysokości 40 tysięcy złotych od pierwszego roku są już oczywiście ujęte w tej kalkulacji. Brzmi ambitnie? Tak, ale to wcale nie jest science fiction.
Historyczne wyniki rynków globalnych czy indeksu S&P 500 pokazują, że takie zwroty są jak najbardziej realne w długim terminie. Mój portfel emerytalny będzie opierał się na 3 głównych filarach: globalnych ETF-ach akcyjnych, obligacjach oraz spółkach dywidendowych. Jeśli chodzi o proporcje portfela, to zdecydowałem się na ulokowanie 80% w ETF-ach akcyjnych i spółkach i 20% w obligacjach. Każdy z tych elementów ma jasno określoną rolę w długoterminowym budowaniu kapitału i minimalizowaniu ryzyka. Globalne ETF-y pozwalają mi uczestniczyć w rozwoju całego światowego rynku akcji, rozkładając ryzyko na tysiące spółek i różne sektory gospodarki. To podstawowy motor wzrostu portfela, który w długim terminie zapewnia najwyższą stopę zwrotu wśród wybranych klas aktywów. A teraz konkrety. ETF-y takie jak iShares, ACWI czy Vanguard FTSE umożliwiają inwestowanie w spółki z całego świata. Od rozwiniętych gospodarek USA, Europy i Japonii po rynki wschodzące jak Indie, Brazylia czy Chiny. Ich największą zaletą jest szeroka dywersyfikacja, która stabilizuje portfel w obliczu kryzysów w poszczególnych krajach. Niskie koszty roczne sprawiają, że inwestowanie jest efektywne w długim terminie, a dane historyczne pokazują, że globalne rynki akcji zapewniają średnią roczną stopę zwrotu na poziomie do 9%. Drugim filarem portfela będą obligacje, które pełnią rolę stabilizatora. Ich głównym zadaniem jest ochrona wartości kapitału w momentach dużej zmienności rynków akcyjnych. Wybieram polskie obligacje Skarbu Państwa, które mogą być również kupione w ramach IKE obligacji. Trzecim filarem są spółki dywidendowe. Wybieram przede wszystkim duże i stabilne firmy, które regularnie wypłacają dywidendy. Dzięki nim portfel zyskuje stały dopływ gotówki, który można reinwestować w ETF-y lub spółki, zwiększając efekt procentu składanego. Dywidendy działają też jak bufor w okresach spadków ceny akcji. Generują realną wartość niezależną od wahań kursów. Nie muszę daleko szukać, żeby wybrać solidne spółki dywidendowe. Firmy w Polsce, choć daleko im do amerykańskich arystokratów dywidendowych, potrafią nieźle dzielić się zyskami. Na swoim koncie IGZE posiadam duży pakiet akcji Kruka, który swoją drogą również wypłaca w miarę hojną dywidendą. Mam plan zredukować tę pozycję i dokupić spółki typu Asseco Business Solutions, Budimex, Neuka czy Dom Development. Inwestowanie w dość krótkim, w sumie 10-letnim horyzoncie to zawsze podróż w nieznane. Historia rynków pokazuje, że dekada potrafi pomieścić zarówno okresy spektakularnej hossy, jak i długie lata stagnacji czy głębokiej bessy. Największym ryzykiem są spadki wartości portfela w momentach, gdy światowe gospodarki wchodzą w recesję, a indeksy giełdowe notują kilkudziesięcioprocentowe obsunięcia. Wystarczy przypomnieć lata 2000-2010, które dla amerykańskiego indeksu S&P 500 były straconą dekadą. W skali nominalnej indeks praktycznie nie zarobił nic. Dlatego muszę liczyć się z tym, że na mojej drodze do miliona mogą pojawić się trudniejsze momenty. Ryzyko regulacyjne również nie może być zlekceważone. Zmiany w systemie podatkowym, ograniczenia dotyczące IKE czy IGZE, nowe opłaty czy podatki od zysków kapitałowych. Wszystko to może wpłynąć na atrakcyjność wybranej strategii. Ostatecznie inwestor nigdy nie ma pełnej kontroli nad otoczeniem prawnym i musi brać pod uwagę, że zasady gry mogą się zmienić. Do tego dochodzą ryzyka osobiste. Zmiana sytuacji zdrowotnej, rodzinnej czy zawodowej może utrudnić mi utrzymanie regularnych wpłat. W moim planie zakładam 40 000 rocznie, ale życie pisze różne scenariusze i możliwe, że nie zawsze będę mógł utrzymać tę dyscyplinę. Dlatego elastyczność i umiejętność dostosowania planu do realiów są tak samo ważne, jak sama strategia inwestycyjna. I wreszcie najtrudniejsze ryzyko, czyli psychologia inwestora. W teorii wszyscy wiemy, że rynki w długim terminie rosną. W praktyce, gdy media będą donosić o krachach, a wartość portfela mocno spadnie, łatwo ulec emocjom. Panika i rezygnacja w najgorszym momencie są najczęstszym błędem inwestorów i potrafią zniweczyć nawet najlepiej zaplanowaną strategię. Z drugiej strony, w okresach euforii rynkowej pojawia się pokusa ryzykownych, szybkich zysków, które mogą skończyć się stratą. Dlatego jednym z największych wyzwań jest nie rynek sam w sobie, ale moja zdolność do zachowania konsekwencji, spokoju i długoterminowej perspektywy.
To właśnie kontrola emocji będzie w praktyce testem, czy plan dojścia do miliona ma szansę się zrealizować. A co, jeśli w 2035 roku na moim koncie nie będzie miliona złotych? Odpowiedź jest prosta. Nic się nie stanie. Będę miał wtedy jeszcze 20 lat do momentu przejścia na emeryturę, a to wystarczająco dużo czasu, żeby nadrobić ewentualne braki i dalej budować kapitał. Kluczowe jest co innego. Jasno postawiony cel i konsekwentna strategia dają mi motywację do działania tu i teraz. Bez tego łatwo byłoby odpuścić i odkładać decyzję o oszczędzaniu na bliżej nieokreślone później. Nawet jeśli ostateczna kwota będzie niższa niż milion, i tak wyjdę z tego procesu wygrany, bo będę miał solidny kapitał, na którym mogę dalej budować. Dzięki za uwagę, prośba o suby, lajki i komentarze i do zobaczenia w kolejnym materiale.